Witajcie moi drodzy. Dzisiaj kolejny odcinek z testami radiotelefonów. Przetestujemy widoczny tutaj Quansheng UV-K5 w wersji podstawowej. Radyjko mam tu dzięki uprzejmości kolegi SP8MZA, który podesłał mi 2 radyjka do testów. Stąd też taka informacja, że jeżeli ktoś jest chętny, ma jakieś radyjko i chciałby, żeby zostało przetestowane, no możemy się jakoś namówić na spotkanie, na przesyłkę. No ja bazuję na tych urządzeniach, do których mam dostęp. Im będzie ich więcej, tym ta baza tutaj filmowa i informacyjna też się powiększy. Niedawno testowaliśmy tak jakby następcę, czyli UV-K5 w wersji 8, nazywany też UV-K6. Wizualnie trochę one się różnią. On jest taki teoretycznie trochę nowocześniejszy, ma kawałek metalu. Natomiast no tutaj chcemy zająć się parametrami tego urządzenia. Radiotelefon ma oprogramowanie, które tutaj się zgłasza jako 1.11 N0GIT. Nie do końca jest mi znane to oprogramowanie. W tym urządzeniu mieliśmy standardowy Exumer. No i zobaczymy tutaj, jak ten sprzęt się będzie sprawował z tym oprogramowaniem, jak wyjdzie w porównaniu z poprzednimi. Także bierzmy się za podłączenie urządzenia i przechodźmy do testów. I mamy tutaj już wszystko podłączone. Urządzenie jest podłączone do sprzętu pomiarowego. Na ekranie widzicie standardowe rzeczy, czyli tabela z wynikami pomiarów plus ekran urządzenia pomiarowego. Ci, którzy widzieli poprzednie filmy, pewnie zauważam różnicę, że troszeczkę zmieniła się zawartość tabeli i od tego odcinka tutaj troszeczkę te pomiary, ich zakres i sposób zmieniam pod różnymi wpływami i pytaniami innymi. Jest tutaj robiony pomiar według SINAD-u. Opis, dlaczego akurat tak jest zamieszczony pod filmem tym i pod każdym innym. Dodatkowo będziemy mierzyli poziom drugiej i trzeciej harmonicznej nadajnika na 2 częstotliwościach z pasma amatorskiego. Dodatkowo jest wartość czułości w dBm-ach. No i tabelka pomiaru mocy, którą będziemy robili tylko w wybranych zakresach. Także to są takie zmiany, więc możemy przejść tutaj do pomiarów i zobaczymy, jak nam te radio wyjdzie. Pierwsza częstotliwość 19. W tle będziecie mieli dźwięk z radia, który jest też podłączony tutaj do miksera. Także troszeczkę może to będzie przeszkadzało, no ale będzie można zauważyć, co się dzieje. Widzimy na ekranie również oscyloskop, który pokazuje przebieg sygnału audio. To są te podstawowe zmiany. Więc zaczynajmy pierwszy pomiar na częstotliwości 19 MHz. Zwiększamy sygnał i na razie nic się nie dzieje. Przy 5 mikrowoltach dopiero jakieś zmiany. I tak jak mówiliśmy, na 15 decybeli poziom SINAD, czyli 9,2 mikrowolta jest pierwszy pomiar. Czyli no dosyć słabiutka ta czułość jest na tej niskiej częstotliwości. Zmieniamy teraz na następną, czyli 0,30. A tu mi nie wyszło coś. Jesteśmy.
i tu już widzimy, że przy dużo mniejszym poziomie uzyskujemy czyli 2,1 mikrowolta przy 30 MHz. No i przestawiamy się na 50. No, coś tu nie wszedłem, nie w to, co trzeba. Już wracamy. No, tu widzimy, że jest jeszcze lepiej. Jeden mikrowolt. No, czyli już czułość nam rośnie. 70. No tu jest nawet jeszcze lepiej. Zero 47. 120. Tu troszkę gorzej. 0,57. 137. 0,4. Tutaj od razu dokonamy pomiaru mocy nadajnika. Cztery i 6 wata. I tutaj niepotrzebnie to było zakreślone, bo my te częstotliwości pomiaru robimy. I następna 145. No i tu praktycznie czułość ta sama, 0,4. I dokonamy tutaj 3 pomiarów mocy. Jako że jest to pasmo amatorskie, zobaczymy, jaka jest moc duża, średnia i mała. Moc duża 4,1 wata. Średnia ciekawe, pół wata. Przepraszam, nie w tym miejscu. I mała, zobaczymy. Nie wiem, co to jest U008, zaraz sprawdzimy. 41 mW.
No, czyli... A co to jest U08? To jeszcze jakiś minimum. Czyli tu tak bardzo dziwnie są ustawione te poziomy mocy. Sprawdźmy jeszcze raz z ciekawości. Low 41 mW. Mid 0,48 i high 4,1. No to tak bardzo dziwne ustawienie jakieś. Idziemy dalej na następną częstotliwość 159. Od razu sprawdzimy moc. 4,4. I sprawdźmy czułość. No, bardzo zbliżona 0,41. I 173. Czyli końcówka pasma. VHF. A również 0,41. I moc sprawdźmy od razu dużą. - 4,3 W. To jest pomiar w paśmie VHF nadajnika, odbiornika mamy. Teraz idziemy kilka pomiarów odbiorczych poza pasmami. Częstotliwość 225 MHz. Zero 68, czyli jest troszeczkę słabsza. 300. Zero pół mikrowolta. 350. No, praktycznie to samo możemy przyjąć. 400. Tu już zaczniemy pasmo UHF z pomiarem mocy. No właściwie to samo. 0,5 i moc duża. Cztery i 1 wata. Czterysta 35. Środek pasma amatorskiego, czyli tutaj będą pełne pomiary. Moc duża 4,8.
Moc średnia. Zero 86. Moc mała. 36 mW. Bardzo dziwne to są tutaj ustawienia. Jeszcze się z takimi nie spotkałem. Zero 44. 450. Praktycznie to samo. I pomiar mocy. Dużej tylko. I 1. Przepraszam, znowu nie w tej kolumnie. I 469, czyli końcówka pasma UHF. Moc 3,4. I tu już znacząco spadła. A czułość no praktycznie to samo, 0,44. I idziemy poza pasmo 600 MHz. No tu widzimy, że jest słabiej. Zero 95. 700. A nie, tu ma być 630, no 700. 629. Radio więcej nie przyjmuje. I zmieniamy na 629 i sprawdzamy czułość w tym miejscu. Zero 87. 840. Jeden 32. 900. Dwa 45 i 999. Przyrząd chodzi tylko do 1 GHz.
6,17. Więc mamy komplet pomiarów w tej chwili, jeśli chodzi o czułość i moc nadawania. No bardzo mnie zdziwiły tutaj te poziomy na mocy średniej i niskiej, bo to 40 mW, pół wata. Przeważnie jest tak 5 W na pełnej, 2 na średniej, 1 lub mniej na niskiej. No tutaj są takie te poziomy dziwne. Z czułością no widzimy, że jednak na krańcach tutaj pasm ta czułość spada tego urządzenia. No i cóż, no i teraz będziemy przechodzili do następnych testów. W porównaniu z tym drugim urządzeniem, przy tych samych warunkach pomiarowych, no ten nowszy kłaszek ciutkę lepiej wychodzi. Nie są to jakieś drastyczne różnice, jednakże jest widoczna tam niewielka poprawa, jeżeli chodzi o parametry, zwłaszcza odbiorcze. No, czy to jest kwestia akurat tego egzemplarza, czy jakichś innych rzeczy, no trudno tutaj określić, bo wiemy, że rozrzut parametrów między urządzeniami tutaj tego typu no, potrafi być czasami bardzo duży. Także zmieniamy teraz cały tutaj układ oprzyrządowania i zajmiemy się tym, co no, dla mnie jest najważniejsze w przypadku tych urządzeń, czyli pomiarem widma i drugiej i trzeciej harmonicznej. A już mamy urządzenie przepięte do pomiaru widma. Widzimy analizator, moc duża, częstotliwość 145 MHz, wciskamy PTT. No i widzimy tutaj dużo prążków, niektóre o troszkę za dużym poziomie. Także nie jest to obraz, jaki byśmy chcieli widzieć w przypadku nadawania jakimkolwiek urządzeniem radiowym. To jest duża moc. Dla ciekawości przełączę na tą małą, bo tam dziwne rzeczy się działy w sensie poziomu. No, na małej widzimy, że te prążki spadły i ich poziom jest, można powiedzieć, akceptowalny, natomiast jakiś taki dziwny, no dziwny, nie tyle prążek, co kawałek widma jest w okolicy częstotliwości, na której się nadaje, także jest to takie troszeczkę no, dziwne zjawisko. Wejdźmy teraz na częstotliwość 435 i zobaczymy, jak tam to się przedstawia. No i widzimy niestety znowu drugą i trzecią harmoniczną, no bo do takiego zakresu w tej chwili jest ustawiony analizator. No dosyć wysokim poziomie, także nie są to tutaj zadowalające nas, można powiedzieć, poziomy. Teraz przejdziemy do pomiaru już konkretnie drugiej i trzeciej harmonicznej miernikiem selektywnym. A mamy tu już przestawiony analizator w tryb selektywnego pomiaru. Częstotliwość ustawiona na 290, czyli druga harmoniczna. Poziom mocy high, przepraszam, częstotliwość w radiu nie jest ustawiona. Już szybciutko przestawiamy i zmieniamy na moc dużą. Minus 16 dBm-ów. Takie mamy tutaj wskazanie i poziom trzeciej harmonicznej, czyli częstotliwość 435 mega. Minus 29. Przechodzimy teraz na częstotliwość 435 i
i druga harmoniczna 870. Tu jakiś bardzo duży poziom, i chociaż tam na wykresie też to tak było, -8. Zobaczymy przy innych urządzeniach, bo to coś aż podejrzane, jeśli chodzi o taką wartość. I trzecia, czyli 1305. -16. Wartości bardzo duże. Mamy jeszcze raz ekran. No tak, no te wartości tutaj się prezentują. No cóż, nie wygląda to za dobrze. Lećmy teraz do następnego, no już takiego testu, czyli testu odczulania, to co robimy. Począwszy od filmu pseudotestem bojowym, tam jest tabelka, odnosimy wszystko do Anytona. Także zmieniamy konfigurację i za chwilę kolejny test. No i przechodzimy teraz do testu odczulania, który był opisany w tym teście bojowym. Radio ustawione jest w tej chwili na częstotliwość beaconu radia amatorskiego i podpinam go tak pod antenę zewnętrzną, żeby tutaj nie było. To jest bardzo, widzę, kontrowersyjne, ale może kiedyś zrobię film na temat tej właśnie sytuacji pomiarowej. No i tu mamy dziwne zjawisko. Pierwszy raz z czymś takim się spotykam. Radio przestaje odbierać, a na wyświetlaczu, jak widzicie, w miejscu RX pojawia się symbol QO. Nie wiem, co to znaczy. No zakładam, że radio z jakiegoś powodu uznało, że sygnał jest za silny, zakłócający. Nie wiem, nie znam tego firmware'u. Nie jestem w stanie tutaj nic powiedzieć. No i żeby tutaj uciąć pewne dyskusje, to że przecież radia ręcznego nie da się podpiąć pod antenę, bo nie będzie działało, zewnętrzną antenę, no to ten nasz wzorcowy odbiornik, też ustawiony na... No i jak widzicie, bez problemu odbiera nośną. Za chwilę będzie nadawany znamiennik Morsem. Także w tych samych warunkach tutaj to urządzenie bez problemu chodzi. Chciałem tutaj dokonać jeszcze tego testu z przyrządem, z sygnałem, który jest generowany i dostarczany przez eter, przez powietrze, ośrodek propagacyjny tutaj do tejże anteny. Także ten przyrząd tutaj służy zupełnie w innym celu i tak jak wtedy opowiadałem, jego wskazania nie mają żadnego zastosowania, chodzi o wartość porównawczą. No i zobaczmy to na częstotliwości 145-100, tak jak to. No i urządzenie tutaj jest w tej chwili, no nic nie odbiera. Zwiększajmy sygnał. W końcu coś odebrało. Widzicie, jest to skokowe. Jest to skokowy poziom. Czyli rzeczywiście no, urządzenie jest zatkane, bardzo odczulone, no bo naprawdę potężne sygnały potrzebuje, żeby coś takiego tutaj się pojawiło. Dla porównania, jak to opowiadałem, rzucimy na chwilę jeszcze
i zobaczymy przy jakim poziomie. No, całkiem wyraźny sygnał przy poziomie tutaj minus 75, czyli no nie możemy porównać tego na tej częstotliwości. Zróbmy to na 435 mega. Szybciutko zmienimy. No, w granicach 71 i zobaczmy, jak na tej samej częstotliwości zachowa się Quansheng. Tu powinno być znacznie lepiej. No i widzimy, tak, że jest. Czyli praktycznie zachowuje się tak samo jak Anytone, więc no to już było we wcześniejszym filmie widać, że na paśmie UHF te wszystkie radia już nie są tak podatne na pewne rzeczy będące w eterze jak na paśmie VHF. No tutaj ten pierwszy test na VHF-ie dla mnie bardzo mnie zdziwił, że coś takiego nastąpiło i urządzenie się zablokowało. Na razie żadne inne, czy to był Baofeng, czy ten nowszy Quansheng, czy jeszcze jakieś inne. Czegoś takiego tutaj nie miało miejsca. Przejdę jeszcze do ostatniego takiego krótkiego testu, gdzie nagram po prostu odbiór z modulacji z 3 urządzeń. Zobaczymy jak to urządzenie wypada w porównaniu z innymi. I już ostatni test, krótki test modulacji. Anytone jest jako urządzenie odbiorcze, podłączone jest do miksera i z tych 3 radii po kolei będę nadawał i będziecie mogli odsłuchać to, co się uda, jak wygląda modulacja. Będę mówił z odległości tutaj bardzo bliskiej, prawie przy mikrofonie, pod kątem mniej więcej 90 stopni, żeby nie dmuchać w ten mikrofon, także zobaczymy jak to wychodzi. I raz, dwa, trzy, Baofeng UV5R. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, Baofeng UV5R. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, Quansheng, który jest w testach, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, Quansheng UVK5 testowany w tym filmie. Raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, stary ICOM IC92, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, stary ICOM. No i to byłoby chyba wszystko w tym filmie. Pewne tutaj no takie nieciekawe rzeczy odnośnie tego radia. Przynajmniej tego egzemplarza z tą wersją firmware'u. Może w innym będzie to chodziło inaczej, lepiej. Nieciekawy nadajnik, który dosyć mocno sieje, można powiedzieć, i to troszeczkę za mocno. Odbiornik, który się zatkał, czego w żadnym innym jeszcze tutaj urządzeniu się nam nie zdarzyło. Czułość, no sama czułość jest na typowym poziomie dla tych urządzeń, typowych rozwiązań SDR-owskich. Także to tyle. Dziękuję za uwagę. Trochę długi ten film wyszedł, no ale tych testów dużo jest. Oczywiście można sobie przewijać, jak ktoś to nie musi na wszystko patrzeć. Tabelki widoczne, które były w czasie tego filmu, dostępne będą w linkach pod odpisem. Także zaglądajcie pod opisy, bo tam też pewne różne ciekawe informacje są. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do kontaktu, jeżeli ktoś chciałby mi podesłać lub przekazać na testy radio. Baza będzie się rozrastała. Do zobaczenia w kolejnych filmach.